Cześć! Dzisiaj odcinek specjalny, którego miało nie być, o rowerze, który kiedyś bardzo pochwaliłem, czyli o rondzie Root X. Jeżeli chcecie zobaczyć test tego roweru, taki szczegółowy, to link wyskoczy Wam teraz w górze ekranu, znajdziecie go też w opisie do filmu. Historia związana z tym rowerem jest dosyć długa, a zaczęła się mniej więcej miesiąc czy dwa po nagraniu testu tego roweru latem zeszłego roku. Problem pierwszy, czyli pękająca sztyca. Ja o tym już wspomniałem w pierwszym filmie. No tutaj niestety zdarzyło się coś takiego, że ta sztyca została zmiażdżona tą obejmą, mimo że była dokręcona zgodnie z zaleceniami. Stało się to tuż przed zawodami, na które ja pożyczałem właśnie ten rower od właściciela i wstawiłem na szybko swoją sztycę pasującą z szosówki. Dokręciłem słabiej, ona też pękła. Tutaj zostało to zareklamowane u producenta, ale w międzyczasie wpadła tutaj sztyca z AliExpress, taka karbonowa też, dokręcona jeszcze słabiej, też się zmiażdżyła. No więc został wymieniony zacisk, bo doszliśmy tutaj do wniosku z właścicielem, że najprawdopodobniej ten zacisk po prostu jest jakoś źle dobrany, że on miażdży te sztyce, mimo że są dokręcane bardzo słabo. No i to pomogło, wpadł tutaj zacisk od Tokena, w międzyczasie doszła sztyca z reklamacji od producenta i jest teraz założone na pastę karbonową, dokręcone na dosłownie 3 Nm chyba, czy 3,5 Nm, tak żeby tylko się nie zsuwała. No i teraz już to siedzi. To był pierwszy problem z tym rowerem. Problem drugi to stukanie przy skręcaniu kierownicy. W jednym z skrajnych położeń, gdy ją się skręcało chyba na maksa w lewo, po prostu słychać takie strzelanie w środku. Najprawdopodobniej nie były to stery, tylko pancerze, które wchodzą do ramy. One poza tym, że strzelały przy tym skręcaniu kierownicy mocnym, to dodatkowo zaczęły stukać w czasie jazdy. Zostało to wyeliminowane podczas pierwszej takiej wizyty w serwisie większej, gdzie po prostu te przewody wyciszono, one zostały chyba częściowo wyjęte, oblepione jakąś tam, nie wiem, pianką czy taśmą wygłuszającą i rzeczywiście ten problem ustał. Problem trzeci, czyli coraz głośniejsze stukanie i dziwne dźwięki dobywające się z roweru w czasie jazdy. W tej sytuacji właściciel zdecydował się oddać rower do serwisu, gdzie wyciszono te przewody, o których przed chwilą wspominałem. Wymieniono też kasetę i łańcuch. Serwis stwierdził, że tutaj prawdopodobnie jest coś z tą kasetą, że ona źle leży na tym bębenku, że tam są jakieś luzy i być może to trzeszczy. Wydaje mi się, że trochę to było naciągane, natomiast właściciel i tak chciał mieć większy zakres przełożeń, więc kaseta została zmieniona na lepszą po prostu, na Shimano SLX, czy tam GRX, jakąś taką pasującą i do tego łańcuch Shimano. Wcześniej tutaj był Sunrace i chyba łańcuch KMC, jeśli się nie mylę. Dodatkowo zostały przeserwisowane piasty, zostały chyba, łożyska nie były wymieniane, bo tu są maszynowe, natomiast coś tam zostało przesmarowane, dokręcone, jakiś tam smar się pojawił na bębenku też, żeby ta kaseta tam nie trzeszczała. Efekt był taki, bym powiedział, średni. Ten rower nadal trochę trzeszczał. Dodatkowo mam wrażenie, że w czasie tego serwisu został lekko wygięty hak przerzutki, bo przerzutka zmieniała te biegi potem tak sobie. I został zapowietrzony przedni hamulec. Nie będę podawał nazwy tego serwisu, ale nie powinno to tak wyglądać. W związku z tym, że ta akcja serwisowa pierwsza niewiele pomogła, właściciel trochę pojeździł, stwierdził, że dalej strzela i że dalej go to wkurza. Do innego serwisu już trafiły same koła, gdzie znowu zostały poddane sprawdzaniu, smarowaniu te łożyska, czy tam jedno zostało wymienione teoretycznie, jakieś takie tam rzeczy mające poprawić pracę tych kół. I przednie koło rzeczywiście stało się cichsze, bo tam też coś stukało, natomiast tylne strzelało dalej tak samo jak wcześniej.
Ale na tym etapie ja tutaj wyjąłem koła ze swojej szosówki, bo one tutaj pasują bez problemu. Wsadziłem je do tego roweru, przejechałem się i była totalna cisza, więc jakby mieliśmy pewność, że to jest problem z kołami na 100%. Tutaj mały przerywnik. Zachęcam Was do subskrybowania standardowo, dlatego że już w następnym odcinku pojawi się mój nowy, długo wyczekiwany rower. Możecie zgadywać w komentarzach, co to będzie, a już mniej więcej za tydzień dowiecie się, co to za sprzęt. Wiedząc, że jest to problem związany z kołami, właściciel myślał już tutaj powoli o po prostu wymianie kół na nowe. Natomiast została podjęta jeszcze jedna próba. Rower został oddany do chyba najbardziej renomowanego serwisu rowerowego w Poznaniu, gdzie rzeczywiście udało się tą usterkę usunąć. Tu panowie sprawdzali ten rower, jeździli nim podobno, kombinowali. Zostały znowu skasowane jakieś luzy w piastach, zostały mocniej dokręcone koła. Zostało to wszystko przesmarowane, sprawdzone na 50 sposobów i rzeczywiście ostatni serwis przyniósł efekt. Rower przestał trzeszczeć i stękać i stukać. Trzeci serwis potwierdził też, że na pewno nie jest to usterka, która się w rondo podobno czasami pojawia, to znaczy pękające obręcze. Tutaj zostało wszystko dokładnie sprawdzone. Te obręcze sygnowane logiem Hunta nie popękały w żaden sposób, więc to nie był ten przypadek. No i teraz pewnie zadajecie sobie pytanie, dlaczego właściciel nie zdecydował się po prostu na oddanie tego roweru na gwarancji do producenta na odesłanie. Właściciel miał tu kilka powodów, żeby tego roweru nie odsyłać. Po pierwsze był to środek sezonu, więc musiałby się tego roweru pozbyć pewnie na miesiąc czy dwa. Po drugie, rower był kupiony w sklepie internetowym, więc trzeba by było samemu znaleźć jakiś karton czy załatwić tą wysyłkę. Po trzecie, właściciel bardzo lubi ten rower i obawiał się sytuacji, gdy on go odeśle, rower pojedzie do producenta w kartonie, oni go obejrzą, stwierdzą, że nic się nie stało, odeślą, a w międzyczasie na przykład już wróci porysowany albo coś będzie poobijane. Tutaj są też już wymienione dętki, opony, założone jakieś uchwyty, torba, wsadzona jest ta nowa kaseta i łańcuch. No i generalnie właściciel też nie chciał takiej sytuacji, w której po prostu na przykład producent powie, że wymienia rower na nowy i te wszystkie części by, nie wiem, przepadły. Był to jakiś kłopot. I ostatnim powodem było też to, że wszystko tutaj wydawało się takimi małymi rzeczami do zrobienia, bo trzeszczące przewody to nie jest jakaś straszna robota. Trzeszczące, stukające koło, to wydawało się, że to wystarczy skasować luzy w piaście. Więc przez to wszystko jakby ten rower na gwarancję nie trafił, co nie znaczy, że gdyby został odesłany, to ona nie byłaby uznana. Ja nie mówię, że nie. Dodatkowo usłyszałem też w sklepie, który sprzedał ten rower, że producent nie do końca uznaje te trzeszczenia w kołach, bo stwierdza, że tam to jest sprawa eksploatacyjna, że tam się wypłukał smar z piasty na przykład, że jest sucho i wystarczy piastę przesmarować i nie będzie trzeszczała. Nie wiem, jakby tutaj wyszło to, ale jakby mówię Wam, jakie były powody dlatego, żeby tego roweru nie odsyłać na gwarancję i żeby on cały czas mógł jeździć. Ja się tutaj zgadzam z właścicielem roweru, bo gdybym miał nowy rower, który mi się bardzo podoba, w którym już też coś sobie powymieniałem, poprzerabiałem, to nie chciałbym go z jakichś błahych powodów odsyłać na gwarancję na dłuższy czas, nie wiadomo dokąd i nie wiadomo w jakim stanie on wróci. A tutaj rzeczywiście wydawało się to początkowo, że są to same drobiazgi. A ile te drobiazgi łącznie kosztowały? De facto zostały zniszczone tutaj dwie sztyce, bo jedna została reklamowana i przyszła nowa, tej nie liczę. Więc dwie sztyce karbonowe z Ali to nie były jakieś super drogie, ale to było tam chyba ze 150 zł sztuka. Dodatkowo został wymieniony zacisk sztycy, tutaj jest wstawiony jakiś porządny tokena, to też było kilkadziesiąt złotych. Pierwszy serwis roweru z tymi częściami, z nową kasetą, z nowym łańcuchem kosztował chyba 600 czy 800 zł, już dobrze tam nie pamiętam. Drugi serwis samych kół kosztował około 200 zł, chyba z wymianą łożyska. Trzeci serwis, ten już taki, który rozwiązał finalnie sprawę, to było chyba też jakieś 200-300 zł z tego, co tutaj słyszałem. Więc łącznie wychodzi tutaj ponad 1000 zł, jakieś chyba 1200-1300, więc jest to już niestety niemało.
Do tego wypadałoby też doliczyć wiele godzin spędzonych przy tym rowerze. Ja też przy nim coś tam dłubałem, próbowałem poprawiać, naprawiać, sprawdzając co tam może latać. Wożenie tego roweru do serwisu w jedną, w drugą, odsyłanie tych sztyc, kupowanie kolejnych. No, to naprawdę było dosyć upierdliwe. No teraz wreszcie zapanowała cisza, ale uważam, że to tak nie powinno wyglądać. Ciężko powiedzieć, jakie były przyczyny problemów z tymi kołami. Tak do końca nie wiadomo, czy tam było za mało smaru, czy tam były jakieś luzy, no bo to było kilka razy tam przy tym majstrowane. No w końcu się udało to naprawić. Jeżeli chodzi o sztyce, no to moim zdaniem był to po prostu źle dobrany zacisk, który był po prostu jakiś taki chyba za duży. No efekt był taki, że zamiast ściskać sztycę po całym swoim jakby obwodzie, to on ją tylko ściskał w jednym miejscu, więc ją po prostu miażdżył. No a prowadzenie przewodów, no to też już jest po prostu taka trochę niedoróbka i niedopracowanie na etapie produkcji. Czy to powinno tak wyglądać? No moim zdaniem zdecydowanie nie. Zwłaszcza, że to tani rower nie jest. On kosztował kilkanaście tysięcy. No trochę kiepsko, że tak się stało. Nie mówię też tutaj, że producent by jakoś nie zareagował, nie wysłał nowych kół czy jakichś takich rzeczy. Natomiast generalnie jest tu po prostu parę takich niedoróbek w tym modelu. Może dlatego on jest tak okazyjny cenowo, może jest dlatego tak lekki, ma tak dobre komponenty jak na swoją cenę. Może producent sobie zdaje sprawę, że parę rzeczy wypadałoby tutaj poprawić. Nie wiem, ale niemniej jednak uważam, że tak to nie powinno wyglądać. Napiszcie w komentarzach, czy też mieliście jakieś problemy z tym modelem, czy zdarzyły wam się te pękające obręcze, czy były też jakieś problemy właśnie z trzeszczeniem, tak jak tutaj. Jestem ciekaw, czy ktoś też miał takie problemy z Rondo. Nagrywam ten film nie dlatego, żeby tutaj jakoś szkalować czy oczerniać markę Rondo. Nie po to, żeby po prostu komuś dopiec. Natomiast uznałem, że jako, że w poprzednim filmie i teście tego roweru go bardzo chwaliłem, no to jestem wam, widzom, winny to, żebyście wiedzieli, co się potem z tym rowerem zadziało. No tak jak mówię, dosłownie miesiąc, dwa po tym jak go nagrałem, jak wrzuciłem ten film na YouTube'a, tutaj zaczęły się dziać takie kiepskie historie z tym rowerem. Udało się go doprowadzić do porządku, teraz wszystko działa fajnie, jeździ cicho, biegi wchodzą idealnie, nic się nie dzieje. Podsumowując, nadal uważam, że jest to bardzo fajny rower. On jest lekki, ma bardzo dobry osprzęt jak na tą cenę. Jest zwrotny, szybki, wygodny, po wymianie opon tutaj na szerszy naprawdę daje dużo komfortu, przyczepności, super się nim śmiga. Natomiast jeżeli chcielibyście taki rower kupić, to radzę się naprawdę poważnie zastanowić. Jeżeli chcecie od razu z założenia wymienić koła i wsadzić sobie tutaj jakieś lekkie karbonowe, no to pół biedy, ale i tak radziłbym prewencyjnie wymienić zacisk sztycy na jakiś porządniejszy i wyciszyć sobie te przewody i to prawdopodobnie uchroni was przed problemami. Natomiast jeżeli chcecie zostawić bazowe koła, no to ja już bym się poważnie zastanowił. Ten rower nadal jest w sprzedaży, bo właśnie teraz patrzyłem, są jakieś promocje. Kosztuje między chyba 11 600 a 13 tysięcy. No ale naprawdę lepiej tutaj uważać. W pierwszym filmie bardzo ten rower chwaliłem, więc jestem wam też winien informację, co się później z tym rowerem działo, że po prostu, żebyście mieli tego świadomość. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie pokażę wam mój nowy rower. Cześć!